No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony, a dzisiaj polecimy sobie z naszą ulubioną serią, czyli Airdrop Info. Mam tutaj kilka tokenów do odebrania, będzie kilka ciekawostek, nowości z rynku, a poza tym mamy dostępny nowy raport roczny od Token Unlocks, czyli Tokenomics, także będzie super fajnie i przyjemnie. Tradycyjnie nie przeciągając, zapraszam na intro. Dobra, na początku wejdziemy sobie tutaj na Dropstab. Monero fajnie idzie do góry, ale ostatnio rynek lekko się trochę zdupił. Mamy Bitcoina na poziomie 83 tysięcy, Ethereum poniżej 2700, BNB raczej trzyma poziom 835, XRP prawie $1,70, Solana $115. Zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy aktywności. Dobra, tutaj mamy Titan Genius, wszystko to samo, także to omawialiśmy w sumie ostatnio. Zobaczmy sobie, jakie mamy unlocki tokenów, bo widziałem, że tutaj na przykład mamy Sui, mamy Kite, mamy Again, ale wy jak to wideo oglądacie, to pewnie już to się stało. Za to mamy tutaj na przykład Bera, która odblokowuje 64 miliony swoich tokenów o wartości 34 miliony dolarów, co jest 59% market cap. O kurwa! To jest bardzo dużo, także spodziewamy się dumpu na Bera. No i reszta unlocków to są takie około 5, 6, 7%. Infinite tutaj odblokowuje 31% z wartości swojego market cap. Także tutaj też może być grubo. Można się szykować na jakieś shorty, bardzo możliwe. Sprawdźmy, czy mieliśmy jakieś nowe rundy finansowania. Tutaj jeśli chodzi o zbierane środki, to chyba największe rundy finansowania były w listopadzie zeszłego roku. Zebrane zostało 13 miliardów dolarów. O tym sobie jeszcze dopowiemy z raportu Tokenomics. 1 miliard dolarów, ale tutaj jest jakaś szacunkowa liczba. To jest projekt Propi, Token Pro z rodziny RWA. Poza tym, no raczej nic specjalnego. Tutaj mamy kolejny 1 miliard dolarów Flying Tulip. To jest akurat projekt, który jest budowany przez byłego CEO Fantoma, teraz Sonika. Ale z tego co wiem, to raczej nie będą się oni odpalać na Sonic. I tutaj mamy jeszcze Talos i Mesh. Dobra, teraz informacja dla ludzi, którzy trzymają token ELIS na Kosmosie. Oni migrują na EVM. Jeśli dalej trzymacie token ELIS, to powinniście tutaj dostać unit i ten unit to jest token od Rise Protocol. Jak dobrze pamiętam, to będzie teraz projekt na Base. Niestety wszyscy z kosmosa uciekają, zresztą jeśli widziałeś ostatnie wideo o kosmosie, to na pewno wiesz, co tam się dzieje. Tutaj polecam sprawdzić, podwieszę je. Tutaj mamy informację od Neutrona teraz, który wspiera spłaty użytkowników po haku Mars Protocol, który został zhakowany na prawie $1 milion, ponieważ jest to 973 tysiące w USDC. No i Neutron dorzucił tutaj dodatkowe 100 tysięcy po to, żeby właśnie oddać te pieniądze użytkownikom. Mam nadzieję, że nie mieliście tam waszych środków, ale jeśli tak było, to zostawię link w opisie do claimu. Kolejne informacje tutaj o Moonbirds. Jeśli mintowaliście NFT-ki, to można tutaj odebrać airdrop. Te airdropy nie są zbyt wielkie, no ale warto jest to sprawdzić, jeśli posiadacie ich NFT-ki. Podłączamy nasz portfel od Solany, podłączamy jeden EVM i tutaj będzie wasza alokacja. Dobra, i lecimy dalej. Nie wiem jak u was, ale moja cała tablica jest zasypana po prostu Polymarketem i różnymi success story, jakie tam się wydarzają. Tutaj mamy na przykład gościa, wydaje mi się, że to jest algorytm, który zbudował jakiś programista, który traduje tylko głównie na Bitcoinie i na Ethereum, obstawia, czy cena pójdzie do góry czy w dół. Jest on tutaj naprawdę bardzo aktywny i trochę też się zająłem ostatnio tym tematem. Testuję sobie 3 różne boty. Szukam różnych portfeli, które mają dość dobre wyniki, także jeśli byli zainteresowani takim tematem, to zostawcie komentarz i przygotuję wam taki materiał. Póki co to tak, no ostatnie wyniki były naprawdę bardzo dobre, a teraz tak powoli zaczynam to z powrotem tracić i zjeżdżać do zera. Ale w ciągu jednego dnia
udało mi się wyciągnąć prawie 5x. Także jest to dość ciekawe, a dodatkowo używając takich botów możecie sobie zbudować wolumen, zbudować sobie konta, ponieważ można wyeksportować klucze prywatne z takiego bota. No i później przy airdropie Polymarket, jeśli takowy miałby się pojawić, to będziecie mogli sobie coś dodatkowo zgarnąć. Oczywiście wiąże się to z jakąś tam inwestycją, no i też dużo zależy od tego, jak ustawicie swojego bota. Ale jak coś, to zostaw komentarz i przygotuję taki materiał. Dobra, wracając do tego Sonika, dali tutaj informację, że możemy odebrać, już niedługo będziemy mogli odebrać 100% airdropa z S1. Tam w tym momencie jest chyba 71% można odebrać. Po prostu dołączyli tutaj taką zakładkę na My Sonic Labs, bo wcześniej to była zupełnie odrębna strona i tutaj będzie dostępny wasz airdrop, który będzie można odebrać za niedługo. No ale wiadomo, jakimiś kokosami tutaj nie sypnęli, do tego teraz ostatnio zmiana CEO, zmiana trochę zarządzania tym projektem i właściwie to Sonic nie radzi sobie zbyt dobrze. Ale nie za wiele projektów ostatnio dobrze sobie radzi. Tutaj w ostatnim update'cie podałem wam kilka linków do airdropów do claimu, także to też możecie sobie sprawdzić. I jeśli stakujecie token Jupiter, to również jest tutaj kolejny airdrop. To jest za staking tokenów z Q4 w 2025. No i właśnie wspominałem tutaj o tym raporcie rocznym od Tokenomist, wcześniejszej Token Unlocks. Omawiałem chyba omawiam ten raport co roku, także dzisiaj sobie tak pokrótce przelecimy, ponieważ ma on 71 stron. Jak sobie wejdziecie na ich stronę, to trzeba się zalogować najpierw, to możecie sobie sprawdzić też wcześniejsze te raporty i można sobie takiego PDF-a ściągnąć w ogóle. Więc głównie skupiali się tutaj na buybackach, bardzo mocno są opisane buybacki, no i oczywiście unlocki tradycyjnie. Poza tym mamy zbiórki, które tokeny zebrały najwięcej pieniędzy i jak właściwie na tym wyszły, albo jak wyszli na tym inwestorzy właściwie. Więc w zeszłym roku buybacki eksplodowały z 3,3 miliarda w 2024 do 8,1 miliarda w 2025. 17 z większych 25 projektów odpaliło swój program buybackowy, no a jeśli chodzi o ceny, to wygląda to bardzo różnie. Więc jednym z największych buybacków w zeszłym roku było tutaj OKB, które samotnie skupiło 6,4 miliarda. Tak jak tutaj widać, był to jeden z największych buybacków. Później mamy oczywiście Hype, mamy Aster, mamy Pump, mamy Zero i mamy Ray. Reszta to są takie mniej znaczące buybacki. I najwięcej właśnie z tych buybacków pojawiło się w październiku zeszłego roku. Tutaj też Aster zaczął skupować swój własny token, to jest ta pomarańczowa linia. A token OKB po tym buybacku wystrzelił 300%, to było z jakichś $50 do 250, mniej więcej coś takiego było all time high w zeszłym roku. Więc mieliśmy tutaj buybacki od Jupiter, Aster, Apex, Fluid, ale tak jak możecie zobaczyć tu po prawej stronie, to nie miały te buybacki za bardzo pozytywnego wpływu na cenę w dłuższym terminie. Jedynymi wygranymi jest tutaj właściwie OKB, mamy również Aero, mamy Hype, mamy Syrup i Aave. Reszta tokenów raczej w dół. Tutaj mamy wytłumaczenie, jak te buybacki działają. Chodzi o to, że projekty również muszą mieć pieniądze na zrobienie tego buybacku. No i też dużo zależy, co się później z tymi tokenami z tego buybacku dzieje. Jeśli są one spalane, to właśnie możemy wtedy zauważyć jakieś wzrosty. Jeśli wracają one do treasury, no to tak raczej średnio, bo prędzej czy później te tokeny po prostu wrócą na rynek. Tutaj mamy kolejną tabelkę, ale to już wam zostawię do przejrzenia. Zostawię link w ogóle do tego raportu. Tutaj jest coś fajnego. Deflacyjni liderzy według wartości. No i na pierwszym miejscu właśnie OKB, minus 46%. Później mamy BNB, spalili tutaj 3,1 swojego tokena. Następny jest BGB, który spalił 15%. Hype spalił 13%. Solana również trochę pali, jednak nie za wiele. Za to ma to raczej cały czas pozytywny wpływ na emisję tokenów. Pengu również tutaj trochę spalił. Później mamy minimalnie Ethereum, Bonk i Jupiter. Dobra, finansowanie. Więc 7 największych projektów zebrało łącznie 3 miliardy dolarów i wspólnie wyszli oni na kapitalizacji rynkowej 9,46. Wszystkie z tych 7 projektów dały średnio zwroty na poziomie minus 51%. 5 z tych projektów straciło
80% swojej wartości. I teraz jakie to były projekty? Więc PumpFun zebrał 1,82 miliarda, Performance tutaj mamy minus 38, Plasma 397 milionów, Performance mamy minus 88. Bioprotocol zebrali 37 milionów, ten projekt najgorzej, minus 94. Monad zebrał 432 miliony, tutaj mamy minus 20%. Berachain również bardzo źle, zebrała 211 milionów, tutaj mamy minus 87. Kaito zebrał prawie 11 milionów, minus 80% i Story Protocol 134 miliony zebrane, tutaj mamy minus 9% na razie. Jeśli chodzi o ten wskaźnik performance, jest on obliczany w ten sposób, że teraźniejsza cena minus cena z TGE przez właśnie cenę TGE. Tutaj mamy tabelkę, więc najgorsze zwroty miało Bio, później Bera, później Plasma, Kaito, Pump, Monad i Story. Więc Bio spadło 94%, Bera minus 87%, Plasma minus 88%, Kaito minus 80%, PumpFun minus 38%, Story minus 9% i Monad minus 20%. Dodatkowo tutaj możecie zobaczyć, jak zachowywał się market cap tych tokenów. I teraz wchodzimy tutaj na zmiany w tokenomii. Więc Jupiter zmniejszył swoje supply o 30%. Tutaj możemy zobaczyć, jak w tym momencie wyglądają unlocki. Jesteśmy tutaj, gdzie jest ta linia, także jeszcze trochę tokenów zostało tutaj do odblokowania. Mamy update na Wormhole i Solana również tutaj coś zmieniała w swojej ekonomii. Na Solanie również jeszcze nam się trochę zostało do unlocku. Dobra, teraz unlocki w 2025. Więc w zeszłym roku zostało odblokowanych tokenów o wartości 10 miliardów dolarów. Więc największym z tych unlocków to był token od Whitebit, 2,3 miliarda dolarów i mamy tutaj kilka kolejnych, w tym również BitTensor, który odblokował 584 miliony dolarów w tokenach. Na drugim miejscu mamy SUI 1,38, później mamy WLD, czyli WorldCoin 1,17 miliarda, kolejna jest ENA 1 miliard 0,4, później jest ONDO 858 milionów, BGB 796 milionów, Dodge 759, Konix 730, AVAX 619 i TAO to 584 miliony. Więc jedynym z tych tokenów, które miały unlocki i które de facto miały pozytywny wpływ na cenę, jest właśnie Whitebit, który wzrósł o 136%. Później wszystkie tokeny zaliczyły spadki, SUI minus 59, WorldCoin minus 71, Ethena minus 73, Ondo minus 67 i tak dalej. I tutaj mamy teraz największe tokeny, które rozwodniły swoje supply. Mamy SPEC plus 858%, oczywiście minus 90 na cenie, mamy Niana, podobnie, mamy Morpho minus 66%. Jeśli chodzi o cenę, Saga minus 95, tutaj również przybyło nam prawie 400% do supply. Mamy Pika, niestety ten token akurat trzymam, minus 93%, no generalnie wygląda to bardzo słabo. No i ostatnio zauważyłem, że bardzo dużo foodu tutaj się wylewa na giełdę Binance, na to co się stało 10 października i nawet tutaj CEO OKX puścił już drugiego posta, który tłumaczy, co tam konkretnie się stało. Chodzi o to, że ludzie się lewarowali na USDE, sprzedawali USDT i USDC po to, żeby kupić USDE, które służyło im jako collateral, czyli jako zabezpieczenie pod kolejne pożyczki, z których mogli dostać USDT, za które kupowali kolejne USD i w ten sposób się lewarowali, przez co miał tutaj miejsce DPEG, no i nastąpiła kaskadowa likwidacja. Przygotuję Wam o tym wszystkim materiał, jak zbiorę te wszystkie artykuły, które tutaj wyszły, pokażę Wam, o czym mówią różne strony. CZ jak zwykle pali głupa i udaje, że nie wie o co chodzi, ale widziałem, że tutaj ludzie naprawdę puszczają mocne pociski w jego stronę. A poza tym nie wiem czy wiecie, ale właśnie giełda OKX wypuściła swoją kartę płatniczą, która jest oparta na stablecoinach, na USDC i USDG i mają oni tutaj między 15% a 20% cashbacku. Ten cashback jest dostępny tylko na 30 dni od 28 stycznia do 28 lutego i jeśli płacicie stablecoinem USDG,
to właśnie po każdych zakupach wraca Wam te 15%, jeśli macie konto VIP na OKX, wtedy dostajecie 20%. Ja już dzisiaj testowałem, robiłem specjalnie zakupy w Burger Kingu, wydając około $14, około $2 od razu wróciło mi na konto. Polecam sobie sprawdzić, nie ma tutaj żadnych dodatkowych opłat za doładowanie karty, nie płacicie za kartę, karta jest darmowa. Jedyne jakie opłaty tutaj występują to 0,4% za przewalutowanie na przykład na euro. Kartę można aktywować w aplikacji, wystarczy wejść na OKX na wersję Simple, wtedy aktywujecie sobie tą kartę, dodajecie ją sobie do Google i Apple Pay, wrzucacie tam wasze stablecoiny i o nic więcej już się martwić nie trzeba, normalnie można robić zakupy. Więcej informacji oczywiście znajdziecie w linku w opisie. No i teraz uwaga, bo nasz Rafałcio, miejmy nadzieję, że w końcu trafił tego shorta, w końcu złoto i srebro poleciało mocno w dół i to tak konkretnie, ponieważ złoto poleciało minus 15%, a srebro prawie minus 40%. W tym momencie srebro $78, all time high prawie 120, no i złoto z 5600 na 400-700. Także poleciało dość grubo. Ja srebro skupuję już od dawna, od kilku lat. Złota mam trochę mniej, ale akurat nie udało mi się tego sprzedać. Zresztą metale szlachetne trzymam w fizyku, więc nie jest tak łatwo to upłynnić i właściwie to o to chodzi. Gdybym miał Paxa Golda, to mógłbym sobie trochę tym potradować i możliwe, że właśnie po takich spadkach warto się tym zainteresować. No i nie wiem, czy widzieliście ostatnią sensację. iShowSpeed, czyli taki popularny streamer, poszedł tutaj w Nigerii do jakiegoś sklepu i zapłacił stablecoinem, czyli USDT. Posłuchajmy. Apple Pay? Apple Pay. You got card? No, we don't got. So what do you take? What about USDT? Yeah. You take crypto? Yeah. No i od tutaj cała sensacja, ale pojawia się jeden problem, ponieważ teraz ktoś mógłby pójść do tego samego sklepu, zrobić tam zakupy, również stablecoinem, poznałby adres tego sprzedawcy, ze streama mógłby zobaczyć, o której godzinie iShowSpeed robił zakupy i po prostu poznać jego portfel, bo jak wiecie, na blockchainie jest wszystko czarno na białym. Dlatego ja właśnie używam takich kart krypto, czy to z OKX-a, czy mam jeszcze kilka innych. Kart do krypto nigdy nie jest za wiele i to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, zostaw łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki, yo!